związany z dosyć wczesną historią amerykańskiego przemysłu lotniczego i też z ciekawymi postaciami. 50-60 cykli, no to zakładam, że chodzi tutaj o częstotliwość sieci. U nas byłoby to oznaczone jako 50 Hz. Worek na kurz z logo producenta Interstate Engineering Corporation. Aha, w ten sposób się po prostu zdejmuje ten filtr, bardzo prosty. Mamy silnik przeznaczony na napięcie 230 V. Dobra, po prostu zdejmuję całą tę górną część. Patrzę jeszcze, czy tu są jakieś napisy. No i mamy tutaj silnik od odkurzacza podłączony bezpośrednio. O, tutaj mam wymontowany ten wyłącznik. O, ewidentnie to nie działa. Tutaj brakuje całego tego zakończenia. Prawdopodobnie to wszystko się po prostu stopiło. Ponad pół centymetra, prawie centymetr tej szczotki wystaje. Tak. Cześć, tak sobie dzisiaj pomyślałem, że gdybym ten mój kanał o starych sprzętach domowych prowadził nie z mojego improwizowanego studio pod Warszawą, tylko zza oceanu, gdzieś spod Nowego Jorku czy spod Los Angeles, to prawdopodobnie zamiast Zelmerów, zamiast odkurzaczy z dawnej rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego, jakichś modeli Gamma 2 czy Alfa 2, pokazywałbym częściej na przykład takie modele odkurzaczy jak ten stary odkurzacz Compact, bo jest on chyba w Stanach Zjednoczonych urządzeniem dosyć popularnym i dosyć często spotykanym. W Europie jest już zdecydowanie rzadszy, a w Polsce przyznaję, że takiego odkurzacza nie widziałem dotąd nigdy. To jest pierwsze tego typu urządzenie, które mogę tutaj razem z Wami obejrzeć i bardzo się z tego cieszę i tym bardziej bardzo dziękuję Rafałowi, który zaproponował wypożyczenie tego odkurzacza ze swojej kolekcji specjalnie do zaprezentowania tutaj na kanale. Bardzo, bardzo za to jeszcze raz dziękuję, bo mnie to też bardzo ciekawi, tak jak Wam już powiedziałem, jest to pierwszy tego typu odkurzacz, który mogę tutaj razem z Wami obejrzeć. Kilka dni temu mogłem Wam pokazać taki króciutki filmik, w którym rozpakowaliśmy ten odkurzacz z paczki. Tutaj na stole mam wszystko, co razem z tym odkurzaczem od Rafała otrzymałem. Najbardziej zależało mi oczywiście na samym odkurzaczu, ale dziękuję też za przysłanie tego węża, który niestety tutaj się już bardzo strzępi. Zobaczymy. Nie sądzę, że da się coś z tym zrobić, ale może spróbujemy to przynajmniej jakoś zabezpieczyć przed dalszym strzępieniem. No i jest tutaj też bardzo ładna taka oryginalna koperta, która zawierała oryginalne worki, papierowe worki na kurz do tego odkurzacza. Tę kopertę sobie później także obejrzymy, bo jest tutaj ładnie narysowana instrukcja pielęgnacji elementów tego odkurzacza i są tutaj też narysowane poszczególne akcesoria. Także tym się później zajmiemy, ale najpierw chciałbym rzucić okiem troszeczkę dokładniej na ten odkurzacz. Na odkurzaczu widać przede wszystkim bardzo ładny napis wykonany z plastiku, pomalowanego taką złotą farbą. Compact to jest nazwa modelu tego odkurzacza. On ma jeszcze oznaczenie, ten model ma jeszcze oznaczenie C6, to sobie zaraz obejrzymy na tabliczce znamionowej. Tutaj jest jeszcze napis Elektra. Przyznaję, że nie jestem pewien, czy to była marka tych odkurzaczy. Najczęściej spotykam je w internecie właśnie pod tym oznaczeniem Compact. No i jest tutaj też jeszcze logo producenta IEC, to jest skrót od Interstate Engineering Corporation. O historii tej firmy bardzo, bardzo ciekawej jeszcze sobie króciutko też później porozmawiamy. Mogę Wam zdradzić już teraz, że jest to odkurzacz związany z dosyć wczesną historią amerykańskiego przemysłu lotniczego i też z ciekawymi postaciami amerykańskiego przemysłu lotniczego, ale o tym za chwilkę więcej powiemy. Odkurzacz ma niesamowity kształt. Na początku myślałem, że to jest przód odkurzacza, że tutaj wtykało się pod tę klapkę wąż służący do odkurzania, ale okazuje się, że przód odkurzacza znajduje się tutaj. Tutaj jest pokrywa, pod którą kryje się worek na kurz. Zresztą zaraz go sobie wyjmiemy. Tędy było zasysane powietrze, przechodziło przez worek na kurz. Tutaj znajduje się silnik tego odkurzacza. Tędy tymi otworami znajdującymi się po
bokach wylatywało powietrze, a jeżeli chcieliśmy użyć węża w funkcji dmuchawej, no to podnosiliśmy tę klapkę, tutaj wkręcaliśmy właściwie wąż i można było ten odkurzacz używać jako dmuchawa. Tutaj na początku nie wiedziałem, do czego służy ta klamerka, ale potem okazało się, jak sobie dokładnie to obejrzałem, że nie jest to żadna klamerka, tylko tutaj pod spodem znajduje się po prostu wyłącznik tego odkurzacza. Czy sprawny, to sobie też zaraz obejrzymy, czyli tutaj nogą można było ten odkurzacz włączać i wyłączać. No i jest tutaj jeszcze rączka do podnoszenia tego odkurzacza. On jest dosyć ciężki, bo on jest cały wykonany, mam wrażenie, z aluminium, z takimi plastikowymi elementami. Tutaj z tą listwą chroniącą nawet nie sam odkurzacz przed uderzeniem, tylko raczej ściany przed uderzeniem tym ciężkim i masywnym odkurzaczem. Bardzo fajne są te okrągłe kółeczka, zwłaszcza te z przodu, które umożliwiały kierowanie tym odkurzaczem. No i tutaj para kółeczek znajdujących się także z tyłu. A skoro już ten odkurzacz odkręciłem na bok, to rzućmy może okiem od razu na tabliczkę znamionową. Ja oczywiście ją tutaj z boku Wam wyświetlę. Na górze napis Interstate Engineering Corporation. Jest model C6, model tego odkurzacza. Tu jest jeszcze jedno logo UL. Tutaj chciałbym od razu zrobić malutkie uzupełnienie, jeżeli chodzi o to logo UL na obudowie. Ja nie mam doświadczenia z amerykańskimi urządzeniami, ale to jest taki znaczek, że urządzenie spełnia standardy bezpieczeństwa. A historia jest taka, że po targach światowych w Chicago w 1894 roku powstała organizacja badająca we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi zagrożenie pożarowe i bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych. Między innymi na początku robiono testy palności i izolacji w przewodach i w urządzeniach. Pomysłodawcą był William Henry Merrill Jr., który był właśnie podczas targów światowych w Chicago odpowiedzialny za ocenę zagrożenia pożarowego i po pewnych zmianach nazwy organizacja nosiła nazwę Underwriters Laboratories, w skrócie właśnie UL czy UL, a na przykład w 1903 roku opublikowała pierwszą taką wiążącą normę bezpieczeństwa, która dotyczyła ognioodpornych drzwi stosowanych w budynkach publicznych, takich jak jakieś sklepy, szkoły, szpitale. Bardzo długa historia organizacji istniejącej, działającej do dzisiaj. Myślę, że warto będzie kiedyś zrobić o tym oddzielny odcinek, a ja postaram się w opisie tego nagrania zamieścić link do strony internetowej tej organizacji, gdzie opisana jest cała jej historia. Ball bearing motor, czyli motor z łożyskami kulkowymi, no oiling required, czyli nie wymagał olejowania czy smarowania. I to, co nas tutaj interesuje, napięcie znamionowe 110-115 V. Na to musimy oczywiście uważać przy próbie uruchomienia tego odkurzacza. 7 A. 50-60 cykli, no to zakładam, że chodzi tutaj o częstotliwość sieci. U nas byłoby to oznaczone jako 50 Hz. Tutaj możemy też zasilać ten odkurzacz z naszej europejskiej czy polskiej sieci. No i jest adres producenta Anaheim, Kalifornia, USA. Anaheim to jest miasto właściwie pod Los Angeles, stanowiące właściwie część obszaru metropolitalnego Los Angeles. Nie jestem pewien, czy na terenie Anaheim nie znajduje się właśnie Disneyland. Dosyć ciekawe miejsce. No i pod spodem mamy wymienione patenty chroniące ten odkurzacz, czy konstrukcję tego odkurzacza, między innymi też brytyjski patent. I tutaj jest też data 13 lipca 1951 roku. Tutaj jest jeszcze jakaś, nie wiem, albo data troszkę wyżej, albo przypadkowy taki numer 1960 rok. Nie jestem tego pewien. Te odkurzacze mniej więcej w tym kształcie produkowane były od drugiej połowy lat 40. I produkowane były tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat. Odkurzacze bardzo podobne do tego i historią nawiązujące do odkurzaczy produkowanych przez Interstate produkuje firma TriStar. Można wejść na ich stronę internetową i tam zobaczyć. Plastikowe już dzisiaj, ale konstrukcyjnie, jeżeli chodzi o budowę czy design tego odkurzacza, dosyć podobne w tym samym charakterystycznym kształcie odkurzacze TriStar, które
opierają się i właściwie są, jeżeli chodzi o konstrukcję, mają tak samo montowany silnik, tak samo zrobione pojemniki na worki i zresztą strona internetowa też odwołuje się do historii tych odkurzaczy produkowanych jeszcze przez Interstate Engineering, czyli tak naprawdę te odkurzacze powstają do dzisiaj, już wykonane z innych materiałów, już zawierające inne silniki, ale ciągle historia tych odkurzaczy jest żywa i widziałem też na zdjęciach na różnych amerykańskich stronach internetowych modele takich odkurzaczy kompakt z lat 60. czy z lat 70. Troszeczkę różniące się detalami, troszkę inaczej rozwiązane technicznie, jeżeli chodzi o te kółeczka, jeżeli chodzi tutaj o, nie wiem, kształt tej obudowy, ale generalnie cały czas podobne do tych pierwszych egzemplarzy z końca lat 40. Widziałem też takie bardzo wczesne, chyba nawet w ogóle niemalowane albo malowane taką szarą farbą młotkową, bardzo wczesne odkurzacze tego typu z przełomu lat 40. i 50. i one również były bardzo, bardzo podobne do tego odkurzacza. Także mnie chyba w tej chwili, o ile nie znajdziemy gdzieś na przykład na silniku daty produkcji, jest niełatwo ustalić dokładną datę powstania tego odkurzacza. Ja bym powiedział, że lata 50., ewentualnie wczesne lata 60. Dobra, o historii porozmawiamy sobie jeszcze później, to jest też ciekawe, ale bardziej ciekawi mnie, przyznaję, poznanie budowy tego odkurzacza, obejrzenie silnika, no i próba uruchomienia tego odkurzacza. To jest też ważna rzecz, o której za chwilkę sobie jeszcze porozmawiamy. No dobrze, wąż od tego odkurzacza i kopertę z rysunkami dotyczącymi obsługi odkurzacza na razie odłożyłem. Otwieram tutaj pojemnik na kurz i wyjmuję od razu jeden chyba nieużywany papierowy worek na kurz z logo producenta Interstate Engineering Corporation. Jest tutaj w środku też również czyściutki i w ogóle bardzo ładnie zachowany, duży, wielorazowy, materiałowy worek na kurz, taki jak stosowane w typowych odkurzaczach workowych. Bardzo duże, przyznaję, jest to wnętrze odkurzacza. Zobaczcie, tutaj naprawdę dużo się mieści i widać tutaj też taki plastikowy, pokrywę plastikowego filtra. Myślę, że teraz jest to dosyć dobrze widoczne, z gąbką jeszcze chroniącego dodatkowo silnik przed jakimiś resztkami pyłu, które mógł się tutaj dostać. I tu jest jeszcze napis Change filter every 6 months. Czyli zmieniaj filtr co 6 miesięcy. Aha, w ten sposób się po prostu zdejmuje ten filtr, bardzo prosty, z gąbki. Tutaj też jest od środka nazwa producenta Interstate Engineering Corporation. Dobra, filtr na razie odkładam i mamy tutaj taką bardzo typową pokrywę układu ssącego od silnika. Szczerze mówiąc, to równie dobrze mógłby tutaj tkwić jakiś polski silnik. Aha, i zobaczcie, na silniku, na tej pokrywie silnika od razu widzę napis 230 V, czyli najwyraźniej był ten silnik kiedyś wymieniany. On mi jakoś tak, przyznaję, dosyć znajomo wygląda. Czyli nie musimy się obawiać, nie potrzebujemy tutaj transformatora, nie musimy uruchamiać tego odkurzacza na zmniejszonym napięciu. Mamy silnik przeznaczony na napięcie 230 V. Tu jest jeszcze jakiś napis, chyba o jakichś patentach amerykańskich, czyli jednak wygląda na to, że jest to oryginalny amerykański silnik. Zaraz to sobie obejrzymy. Zwróciłem uwagę, że wtyczka, która znajduje się przy tym odkurzaczu, nie jest wtyczką amerykańską. Jest wtyczką pasującą do gniazdek europejskich. Tutaj jest nawet 6 A 250 V. Na początku myślałem, że być może był ten odkurzacz używany we Francji, że była to wtyczka francuska, bo jeszcze w latach 50. czy latach 60. we Francji też było bardzo wiele regionów, w których napięcie wynosiło 110, 127 V. Stosowane tam były, nawet mam tu jeden, przepraszam, bardzo popularne we Francji w owym czasie były transformatorki, takie jak ten 220, 120 V.
ponieważ tak jak powiedziałem, w różnych miastach, różnych rejonach Francji to napięcie się różniło i trochę tak nawet podejrzewałem, że być może był to odkurzacz sprowadzony do Francji, gdzie mógł być zasilany też akurat w danym mieście czy w danym regionie napięciem 110 V, ale okazuje się, że nie, że jest tutaj już silnik przewidziany na 230 V, ok, czyli prawdopodobnie odkurzacz w ogóle przewidziany na eksport i wyeksportowany do Europy zaraz po wyprodukowaniu. Ciekawe, do jakich krajów te odkurzacze swoją drogą eksportowano. Tutaj jeżeli chodzi o przewód zasilający, najwyraźniej oryginalny, bo on jest w tym samym kolorze tak naprawdę co te inne plastikowe elementy odkurzacza, ale widzę, że w jednym miejscu jest on jakąś taką papierową taśmą izolacyjną zabezpieczony, zaizolowany. Ja to od razu zdejmę, bo to trzeba będzie tak czy inaczej sprawdzić i porządnie zaizolować. Przepraszam, nie widzę, gdzie ta taśma się kończy. Nie, to jest przerwana, pęknięta. Chyba była tylko ta zewnętrzna izolacja. Tak patrzę tylko, w jakim stanie są te wewnętrzne żyły. Dobra, zaraz to jeszcze miernikiem wszystko sprawdzimy. To w każdym razie trzeba będzie jeszcze raz zabezpieczyć. Tutaj z tej strony, tak jak już wspomniałem, znajduje się wyłącznik i tutaj jeszcze znajduje się klapka, w którą można było włączyć wąż i używać odkurzacz jako dmuchawa, i tutaj widać też fragment obudowy silnika. Natomiast nie widzę tutaj nigdzie dostępu łatwego do szczotek. Ciekawi mnie, jak ten silnik stąd wyjąć. Raczej nie tędy. Może to na razie zatrzasnę. Patrzę, gdzie tu są jakieś śruby mocujące. Tu jest chyba jedna i tu obok kółek są jeszcze dwie. Tutaj więcej już nie ma. Także zakładam, że muszę odkręcić 1, 2, 3 śruby i wtedy będę mógł tę obudowę odkurzacza rozłożyć na części. No to zróbmy tak. Ok, odkurzacz leży już kołami do góry. Podłożyłem tam sobie taką gumową podkładkę, żeby się nie podrapał na wierzchu. Podłożyłem sobie tu jeszcze takie klocki drewniane, żeby mi się nie przewracał, i próbuję odkręcić te śruby. Dobrze, śruby odkręciłem i teraz przyznaję, że nie wiem, jak będzie lepiej, czy spróbować podnieść teraz tę górną część obudowy. Położę sobie te śrubki. O, chyba tak będzie najwygodniej. Aha, dobra, po prostu zdejmuję całą tę górną część. Patrzę jeszcze, czy tu są jakieś napisy. Tutaj jest coś. Tu jest jeszcze jakiś napis. Warning, it's illegal to remove or alter manufacturer's serial number. Czyli uwaga, jest niezgodne z prawem usuwanie albo zmienianie, albo zmiana numeru seryjnego producenta, ale tutaj w ogóle powinien być chyba w tej ramce numer seryjny, ale w ogóle go nie widzę, chyba że tutaj jest to ten numer. Tu jest jeszcze jakiś numerek, jest logo producenta. Aha, i tutaj mamy wyłącznik. Zobaczcie, tutaj widać, że wyłącznik jest kompletnie odłączony. Made in USA, CH. Zaraz spróbuję znaleźć troszeczkę informacji o producencie tego wyłącznika, ale najwyraźniej jest on niesprawny, czyli odkurzacz powinien działać od razu po włożeniu wtyczki do gniazdka. Dobra, tę wierzchnią część obudowy odkurzacza na razie odkładam. No i tutaj mamy to, co nas teraz interesuje, czyli silnik połączony bezpośrednio do przewodu zasilającego i połączony za pośrednictwem takich złączek, chyba typowych właśnie dla urządzeń w Stanach Zjednoczonych. Widziałem to kilka razy na filmie. U nas wyglądałoby to raczej inaczej, te złączki. Patrzę, o, silnik można bardzo łatwo tutaj wyjąć. Nawiasem mówiąc, wyczyścimy też troszeczkę tę obudowę odkurzacza w środku. Tutaj też jest jakiś numer tej obudowy. Patrzę jeszcze raz, jak to siedzi w ten sposób. Ok, i tutaj są takie gumowe uszy z otworami, przez które przechodzą śruby. Dobra, spróbujemy to potem wszystko ładnie zmontować. No i tutaj warto byłoby jeszcze ewentualnie odkręcić te śrubki i zdjąć tę plastikową obudowę z tego silnika.
No i tutaj na stole możemy na razie obejrzeć te elementy odkurzacza, na które do tej pory rozkręciliśmy urządzenie, czyli mamy tutaj całą tę dolną część obudowy odkurzacza z kółeczkami, mamy tutaj górną część obudowy z odłączonym, najwyraźniej prawdopodobnie niesprawnym wyłącznikiem. Tutaj mamy te worki na kurz, mamy filtr, do którego na razie włożyłem śrubki, 3 śrubki, które trzymają te dwie części obudowy. No i mamy tutaj silnik od odkurzacza podłączony bezpośrednio do przewodu zasilającego. Nawiasem mówiąc, teraz tak sobie popatrzyłem, że to uszkodzenie przewodu jest jednak dosyć blisko. Zobaczcie, to jest raptem kwestia 50 cm, także myślę, że to obetniemy. Wprowadzimy ten przewód tutaj, on będzie minimalnie krótszy, ale nie trzeba będzie w takim jakiś brzydki sposób tutaj tego łączenia zabezpieczać. No i mamy ten silnik, tak jak powiedziałem, podłączony takimi typowymi raczej dla różnych amerykańskich urządzeń z łączkami, które pewnie zastępują tutaj oryginalne podłączenie do tego niedziałającego wyłącznika. No to teraz rzućmy może okiem, zdejmijmy tutaj, odkręćmy dwie śrubki, zdejmijmy tę plastikową obudowę i rzućmy okiem na silnik, który się tutaj znajduje. Za chwilkę trochę dokładniej obejrzymy silnik, sprawdzimy też, czy działa, ale chciałbym najpierw rzucić okiem na ten znajdujący się tutaj wyłącznik. Można go obejrzeć po odchyleniu tej klapki. O, i tutaj jest on kompletnie odłączony. Przewody są zwinięte. Chciałbym go wymontować i zobaczyć, czy on jest sprawny, a przede wszystkim, bo zakładam, że jest niesprawny, przede wszystkim chciałbym go stąd wykręcić i zobaczyć, czy znajdę jakiś podobny, który na jego miejsce mógłbym zamontować, chociaż oczywiście najfajniej byłoby mieć tutaj taki oryginalny wyłącznik. Wydaje mi się, że muszę tutaj po prostu odkręcić tę trzymającą go nakręteczkę. Trochę wolę to robić ręką, żeby nie podrapać obudowy. Ale muszę go trzymać od drugiej strony. No, nawet się to dosyć dobrze wykręca. Ok. Wyłącznik mam już wyjęty. W ten sposób to wygląda. O, tutaj mam wymontowany ten wyłącznik. Na dole napis Made in USA. Tutaj takie charakterystyczne logo CH czy CH. Zaraz sprawdzę, co to jest. Na górze napis And Lab Insp. To jest chyba także związane z logo UL, które widzieliśmy na obudowie odkurzacza. Skrót And Lab pochodzi pewnie właśnie od Underwriters Laboratories, czyli organizacji zajmującej się bezpieczeństwem urządzeń elektrycznych, a INSP to pewnie skrót od Inspection, czyli Inspected, czyli jest to wyłącznik sprawdzony i odpowiadający standardom organizacji UL Underwriters Laboratories. Jeżeli chodzi o to logo CH czy CH, to przyznaję, że najpierw myślałem, że jest to znana i istniejąca nadal ponad stuletnia firma Cole Hersey, produkująca m.in. różne wyłączniki, przełączniki do samochodów, ale oni mieli jednak troszeczkę inne graficznie to logo, natomiast w tym przypadku logo CH oznacza firmę Cutler Hammer, również bardzo starą. Ona powstała w 1892 roku w Chicago, ale bardzo szybko w 1899 przeniosła się do Milwaukee i produkowała przełączniki stosowane w lampach, samolotach, łodziach podwodnych, statkach wojennych Stanów Zjednoczonych. W 1900 roku opracowała automatyczny rozrusznik do samochodów, a krótko później po wybudowaniu, czy w trakcie budowy kanału panamskiego budowała różne urządzenia sterujące i kontrolne właśnie dla śluz kanału panamskiego. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Dzisiaj jest to popularna także w Polsce marka Eaton. Przyznaję, że interesuje mnie, jakiej średnicy jest ten gwint, bo od tego zależy, czy coś takiego u nas dostaniemy. Momencik, wyzerowane. 11,70, niecałe 12 mm. 12 mm tu będzie prawie. Tutaj jaką średnicę ma ten otworek?
12 mm. Dobra, spróbuję jakiś taki wyłącznik tutaj montowany w ten sposób na taką nakręteczkę 12 mm dostać, tak żeby tutaj gdzieś no z 1,5 cm wystawało i myślę, że będzie można go tutaj zamontować. W tej chwili nie mam czegoś takiego, mam takie klasyczne do lampek włączniki, ale one są oczywiście za małe. Najfajniej byłoby mieć taki sam wyłącznik, no ale nie sądzę, że u nas coś takiego w ogóle znajdę. Mam już tutaj miernik. Zaraz sprawdzimy. Nie ma przejścia prądu. Nie ma. Moment. Trochę mi niewygodnie. Nie ma. No, ewidentnie to nie działa. Tutaj przyznaję, że troszeczkę mnie ciekawi, dlaczego ten wyłącznik nie działa, co tutaj się w nim stało, więc rozwierciłem wiertarką główki tych nitów. No on i tak jest wadliwy, więc nie ma niebezpieczeństwa, że go jeszcze bardziej zepsuje i spróbuję teraz... Dobra, i wysunąłem główkę tego wyłącznika. A tutaj mam wszystkie elementy tego wyłącznika. Problemem jest to, że jedna z tych blaszek, zobaczcie, jest ukruszona albo stopiona. Ta, którą trzymam z tej strony, ta jest w porządku. Tutaj brakuje całego tego zakończenia. Prawdopodobnie to wszystko się po prostu stopiło. Spróbujmy teraz zmontować ten wyłącznik. On nie będzie działał, ale chciałbym zobaczyć, jak jest zbudowany. To jest ta wada, która sprawia, że on nie jest sprawny. Tutaj ten ruchomy element zawieszam. Teraz w niego wkładam może pensetką. O, i teraz w tę sprężynkę włożymy ten malutki czerwony element. Teraz zamkniemy tę podkładkę. OK, i wydaje mi się, że w ten czerwony elemencik powinna trafić tutaj ta nóżka wyłącznika. O, w ten sposób. Tylko teraz muszę poszukać albo kupić takie długie nity. Ja sobie to na razie zabezpieczę jakąś śrubką i zaraz to zakleję taśmą izolacyjną, a poszukam takich nitów, żeby to ponownie znitować. Dobra, ja go sobie tutaj jeszcze okleiłem taśmą, odłożę go teraz i poczekam, aż znajdę takie nity. On się oczywiście już do niczego nie nadaje, ale zawsze to fajnie mieć go razem z tym odkurzaczem, żeby móc pokazać, jaki oryginalnie się tutaj znajdował. No i na wzór oczywiście przy poszukiwaniach pasującego. To ja teraz w takim razie odłączę na razie ten silnik od przewodu, tym bardziej, że ten przewód i tak będziemy chcieli troszeczkę skrócić do tego momentu, do tego miejsca, w którym on jest popękany. To są też takie typowe amerykańskie konektory, które głównie widziałem na filmach przy amerykańskich urządzeniach. U nas w zasadzie ja wcześniej ich nie spotykałem. O, jest to po prostu nakręcane na przewody. Fajny patent w sumie. Aczkolwiek lepiej to jeszcze dodatkowo taśmą zabezpieczyć. Tak sobie myślę, że jak będę łączył te przewody, to może zrobię to dokładnie w ten sposób, bo jest to jednak jakaś ciekawa część tego amerykańskiego odkurzacza. Przewody teraz rozłączam. Nawet nie są tutaj zlutowane. Prawdopodobnie nie jest to połączenie fabryczne, no bo ewidentnie ktoś kiedyś już odłączał tutaj w jakimś warsztacie ten wyłącznik, aczkolwiek wygląda trochę na to, że był on wyłączany prawdopodobnie jeszcze w Stanach, chociaż z drugiej strony ciekawe, dlaczego nie zamontowano takiego na wymianę. Ja tutaj w ogóle w tym miejscu ten przewód obetnę, bo będziemy chcieli go tutaj wprowadzić do odkurzacza. W sumie całkiem jeszcze w niezłym stanie dwużyłowy przewód. To jest ta blokadka przewodu, to niech tu na razie zostanie.
te resztki taśmy izolacyjnej odłożę. Przewód też na razie odłożę, bo on pójdzie do czyszczenia. Odstawię też na razie tę obudowę, a my obejrzyjmy sobie ten silnik. Tutaj muszę odkręcić dwie śruby. Mogę zdjąć tę obudowę silnika z góry. Lam Electric. Fajnie, zaraz sobie poszukamy informacji o tym silniku. Silnik komutatorowy, szczotkowy. Komutator tutaj bardzo ładnie widać. Wirnik obraca się bez problemu. Zaraz sobie sprawdzimy szczotki. Przyznaję, że tak na pierwszy rzut oka nie bardzo jestem pewien, jak je się stąd wyjmuje. Prawdopodobnie trzeba odkręcić te śrubki. Chyba tak, bo nie bardzo widzę innej możliwości zajrzenia tutaj do szczotek. No to odkręćmy w takim razie te śrubki. Tak, i teraz... Czyżby to były już szczotki całe ze szczotkotrzymaczami, które się wymienia? Tutaj ewidentnie trzeba by, zobaczcie, odczepić ten drucik idący od uzwojeń silnika, tutaj od tego szczotkotrzymacza. Trzeba by go wysunąć. Trochę to jest takie ryzykowne, bo te druciki jednak mogą się odłamać. Natomiast nie widzę innej możliwości wyjęcia stąd szczotki. To jest tak jakby wszystko zabudowane, czyli trochę mam wrażenie, że taką szczotkę trzeba było po prostu kupić razem z tym szczotkotrzymaczem, że to już jest komplet i to się po prostu wymieniało. No bo tutaj z tyłu to się nigdzie nie otwiera. Tak, mam wrażenie, że też się to nigdzie nie otwiera. Tak mi się wydaje, ale w każdym razie tutaj widać, że jeszcze co najmniej ponad pół centymetra, prawie centymetr tej szczotki wystaje. Aha, i tu trzeba było ją w ten sposób zamontować i przykręcić tą klamerką. Ok. O, przepraszam, tam mi śrubka wpadła. Troszkę inny sposób niż u nas. U nas jednak szczotkotrzymacze są już na stałe, a wymienia się od tyłu tylko szczotki. Zresztą właściwie we wszystkich tych silnikach szczotkowych, które do tej pory widziałem, czy radzieckich, czy niemieckich, działało to w ten sposób. Tutaj pierwszy raz właściwie widzę, żeby wymieniało się cały taki szczotkotrzymacz razem ze szczotką, ale okej, no jeżeli jest to w ten sposób zrobione, to w porządku. Tutaj jedyną ryzykowną rzeczą, która mi się przy tym wydaje, to jest to, że po kilku takich wymianach prawdopodobnie było tutaj ryzyko, że mogliśmy odłamać ten drucik idący do uzwojeń silnika, no i byłby wtedy większy kłopot, ale inna rzecz, że on tutaj widzę, że jest taki dosyć długi. O ile się tam gdzieś w środku by nie odłamał, tylko tutaj przy tym szczotkotrzymaczu, no to można by to ewentualnie łatwo uzupełnić. Zobaczmy miernikiem, czy tutaj są przejścia po szczotkach. Czy ten silnik miałby szansę działać. Tak. Tak, a na obudowę na szczęście nie ma nigdzie. Sprawdźmy jeszcze tu. No dobra. Jeszcze raz tu sprawdzam. Wydaje się, że po uzwojeniach silnika, po szczotkach przez komutator przejście prądu jest. Nie będę tego całego silnika rozmontowywał. No jakbym trafił kiedyś jakimś cudem taki zniszczony, to go sobie całkiem rozmontujemy, wyjmiemy wirnik, zobaczymy jakie łożyska tutaj są. Trzeba by tę całą górną obudowę ściągnąć, żeby obejrzeć łożyska. Nie ma tutaj niestety żadnej daty. Tak jak wam powiedziałem, tak, na obudowie jest napis 230 V, czyli mamy silnik dopasowany do naszego napięcia. Nie wiem, być może była to jakaś wersja eksportowa tego odkurzacza, ale na tabliczce znamionowej na odkurzaczu jest wybite 110-115 V. Tutaj mamy amerykańskie patenty, numery patentów i tu jeszcze jakieś kanadyjskie patenty z datą 1957-1958, czyli zakładałbym, że ten silnik pochodzi gdzieś z przełomu lat 50., 60., z lat 60. Może tu jest jakiś stempel K, może jakaś kontrola, nie wiem.
Tutaj jest jakiś numer 88766. Nie wiem, czyżby to był na przykład lipiec 66 roku. Nie mam pojęcia. Spróbuję teraz troszeczkę ten silnik odkurzyć, wyczyścić. Ok, myślę, że to na razie wystarczy i możemy zrobić próbę tego silnika. No to ja podłączę teraz ten silnik do przewodu zasilającego, nie tego oryginalnego, który tu był przy odkurzaczu, bo musimy go jeszcze sprawdzić i wyczyścić. Ok, trzyma się. Silnik mam już podłączony tutaj do regulatora napięcia. Mam bardzo zmniejszone napięcie. Regulator mam podłączony do listwy zasilającej. No i zaraz zobaczymy, jak to działa. Okulary ochronne koniecznie. Silnik jest troszeczkę bokiem postawiony pod kątem, żeby mógł zasysać powietrze. Włączyłem zasilanie. Lekko podniosłem napięcie i zobaczcie. Naprawdę super ten silnik działa. Myślę, że łożyska też nie wymagają tutaj jeszcze wymiany. Działa naprawdę fajnie ten silniczek. Bardzo króciutko, jeżeli chodzi o napisy na tym silniku, to Lam Electric jest znaną amerykańską firmą, która produkowała, czy produkuje nadal być może silniki do narzędzi i między innymi właśnie do odkurzaczy. Natomiast Ametek jest do dzisiaj chyba jednym z najbardziej znanych producentów silników do odkurzaczy. Nie jestem pewien, czy Lam Electric nie jest częścią koncernu Ametek i wtedy to DIV, kropka, oznaczałoby pewnie Division of Ametek Inc., czyli oddział Ametek Lam Electric. Ale w tej chwili więcej o historii tych firm, czy tej firmy nie jestem w stanie powiedzieć. Muszę sobie rzucić trochę okiem do internetu i trochę więcej tego poszukać. W tym miejscu chciałbym bardzo zaproponować, żebyśmy montaż tego odkurzacza odłożyli do następnego odcinka, no bo tak naprawdę to jest to, co nam jeszcze pozostało. To jest ewentualnie jeszcze wyczyścić w środku tę obudowę, ja to zaraz zrobię, ale pozostało nam tylko zmontowanie tego silnika, zamontowanie w obudowie, złożenie tej obudowy, podłączenie przewodu zasilającego przedtem. Natomiast przyznaję, że niestety mam problem z tym wyłącznikiem. Po prostu nie mogę znaleźć takiego pasującego. Mam coś podobnego, zobaczcie, ale to niestety jest tylko taki chwilowy wyłącznik, który działa tylko wtedy, kiedy jest wciśnięty, co w przypadku odkurzacza jest kompletnie bez sensu, no bo nikt nie będzie trzymał tego wyłącznika. Zresztą on jest też troszeczkę za szeroki, on tutaj nie pasuje w tę obudowę na tyle, nie mogę go tak wcisnąć, żeby ten jego czpień tutaj wystawał, tak żeby ta klamra go tutaj wciskała. Poszukam jeszcze. Myślę, że w Stanach nie mielibyśmy problemu ze znalezieniem takiego nawet oryginalnego wyłącznika marki CH czy Cutler Hammer, tak jak już to znaleźliśmy informację o producencie tego wyłącznika. Natomiast no, u nas czegoś takiego nie mogę znaleźć, będę dalej szukał. Jest oczywiście możliwość, żeby zrobić tak, jak to było w momencie, kiedy rozmontowaliśmy ten odkurzacz, czyli po prostu podłączyć ten silnik bezpośrednio do przewodu zasilającego, no i na przykład uruchamiać go przez taką listwę zasilającą z wyłącznikiem, ale oczywiście fajniej byłoby, gdyby był tutaj
zamontowany, pasujący wyłącznik. Dobra, ja jeszcze trochę poszukam, jak wam coś by przyszło do głowy, mielibyście jakieś propozycje, to dajcie proszę znać. Najfajniej oczywiście byłoby zdobyć taki oryginalny wyłącznik. Także to zrobimy w następnym odcinku. Też troszeczkę więcej jeszcze porozmawiamy o historii producentów tego silnika, o historii Interstate Engineering, czyli producenta tego odkurzacza, bo to jest też bardzo ciekawe. Myślę, że udało mi się też troszeczkę zdobyć więcej informacji, które pozwolą na minimalnie dokładniejsze datowanie tego modelu C6 na podstawie porównania z wcześniejszymi modelami C5 czy późniejszymi modelami C7. Także o tym wszystkim porozmawiamy w następnym odcinku. Oczywiście obejrzymy też tę bardzo ładną kopertę z rysunkami, jak ten odkurzacz należy pielęgnować. No a ja w tym czasie siądę sobie jeszcze trochę do internetu i poszukam wyłącznika, który ewentualnie mógłbym tutaj w miejsce tego zepsutego zamontować. Bardzo wam jeszcze raz za dzisiaj dziękuję. Myślę, że i tak dosyć sporo dzisiaj zrobiliśmy i sporo historycznych informacji o tym nietypowym amerykańskim odkurzaczu udało się nam znaleźć, a za następne prace bierzemy się już niebawem w następnym odcinku. Cześć i do zobaczenia.